krasnale są jakby uboczną, taką po prostu wisienką do tortu. Tak? Czyli ja tak naprawdę to, co ja robię, to są pomniki. Także tak akurat tutaj jest taki punkt wspólny, bo tu powstał nie pomnik kolejnego generała, czy wielkiego muzyka, czy jakiegoś bohatera, tylko tym razem pomnik krasnala. Zamówienie dostałem przez SMS. Umówiłem się ze zleceniodawcą. Przyjechał bardzo elegancki pan, doskonale ubrany, w wieku tak dobrze po 60. Zamówienie było inne niż gros zamówień, ponieważ miało przedstawiać osobę prywatną, jakąś kobietę, w której ów pan, okazało się, jest bardzo zakochany, bardzo ją kocha. I również okazało się, że jest to miłość nieszczęśliwa, bo to jest miłość bez wzajemności. Miłość wynikła po jakiejś jednorazowej przygodzie. Dla pani była to przygoda, dla tego pana była to jakby życiowa szansa, tak mu się wydawało. Pokazał mi komplet zdjęć z tą panią. Okazało się, że bohaterka jest w wieku około 50 lat. Troszkę wygląda jak prawdziwa krasnalica, tylko duża i żywa. Ma bardzo dużo dekoracji, pierścienie, bransolety, okulary na czole i wszystko to, co mają gwiazdy pop. Duży dekolt, krótkie spódniczki, wysokie buty, doskonały materiał na rzeźbę. Okazało się, że krasnalica jest amatorką fotografii, wszędzie chodzi z aparatem fotograficznym i bardzo lubi krasnale wrocławskie. Jak wielu wrocławian chodzi i fotografuje wszystko, co się tam nowego pojawi wśród krasnali. Jakby aktualizuje swoją kolekcję. I jedno nawet ze zdjęć, które przyniósł pan zleceniodawca, było takie, że fotografuje akurat mojego krasnala, kominiarza. No i to mi podsunęło taką myśl, że dlaczego nie, skoro na zdjęciu może, to niech tak się dzieje i w naturze. Niech krasnal fotografuje krasnala. Ona jest i tak podobna do tych krasnali, także wykorzystałem to jej podobieństwo. Krasnal, którego fotografuje nasza krasnalica, to jest nasz zakochany zleceniodawca. Przedstawiłem go z bukietem kwiatów, trzymając się za serce. Nieco upokorzony przez całą tą sytuację, nieco mały w tym wszystkim. Jakby przytłoczony tym, co się z nim zdarzyło, bo to jest starszy pan, który nagle zakochuje się jak nastolatek. Wręcz w sposób nieopanowany. Już jakiś czas przeszedł, już wiem, że się przestał kontaktować z tą panią zupełnie, a wciąż to tam w nim jest. Także nasz krasnal przychodził do nas, właściwie nieco utrudniał pracę, ponieważ ciągle nie kontrolował nas, wręcz przeciwnie, akceptował wszystko, co mu zaproponowałem. Bardzo mu się podobał pomysł krasnala, pomysł kostki brukowej, którą odlaliśmy z brązu. Podobała mu się krasnalica. No, jakby nadzorował, żeby była w charakterze, ale wszystko go bardzo, bardzo interesowało, to, co się dzieje. Sam proces tworzenia i sama technologia, no, wszystko, co wiąże się i z rzeźbą, i potem z kolejnymi etapami, z odlewem, z całą tą technologią rzeźbiarską. Także tu cała moja pracownia, w trakcie tworzenia tej rzeźby czuliśmy oko obiektywu nad nami non-stop. Powstało chyba kilka tysięcy zdjęć.
z procesu jakby powstawania tej rzeźby. Był bardzo dumny. Podrywał wszystkie panie, które tam przechodziły obok i opowiadał, no może nie całą tą historię, którą teraz opowiedziałem, ale dużo z tego i dawał jednoznacznie do zrozumienia, że jest zamieszany w tą sytuację. Na rzeźbie wygrawerowałem słowo troszkę na prośbę zleceniodawcy, naszego małego krasnala. To jest ulubione słowo tej pani, a poza tym wiąże się jakoś z ich romansem, gdzie ona tam wielokroć mu na jego pytania odpowiadała troszkę. Miała być to niespodzianka dla niej. Dowiedziała się gdzieś z Facebooka, że coś tam się dzieje, że coś jest. Myślę, że trochę wiedziała, bo trochę podejrzewała, ponieważ są tam wspólni znajomi, ale no tutaj bohater, pan Krasnal, zawiadomił Krasnalicę dopiero kilka dni po. Idziemy z tą postacią, niszczy się